Siemanko, pozdrowienia z Tunezji. Jak w ogóle znalazłem się w Tunezji? Znowu, no bo parę miesięcy temu tutaj już byłem. Po prostu deportowali mnie z Libii. Jeśli ktoś nie widział ostatniego odcinka, byłem w Libii. Byłem tam przez 24 godziny. Zatrzymany, aresztowany i deportowany. To zapraszam. Sprawdźcie, co się tam wydarzyło. Aktualnie mamy Ramadan, moi drodzy. Także większość sklepów i restauracji jest zamknięta aż do 18. Dopiero jak się ściemnia, to otwierają wszystko i ludzie zaczynają pić, jeść i w ogóle. W Tunezji podobno to trochę wygląda inaczej niż na przykład jak byłem w Libii. No, byłem w Libii, dobra. Niż w innym kraju, takim bardziej radykalnym, bo tutaj jest troszkę pomieszane podobno. No i wiadomo, no, nie każdy tam przestrzega tego Ramadanu, ale ja muszę znaleźć jakieś miejsce, jakąś restaurację, gdzie nie przestrzegają, bo muszę zjeść obiad. I ogólnie na początku do takiego pięknego miejsca, które wygląda jakbym po prostu był na jakimś Santorini w Grecji. No tam 2 km, stwierdziłem, że wczoraj mało chodziłem, to dzisiaj sobie zrobię trochę kroków. No i już praktycznie do tego miejsca, tylko jeszcze muszę pod górkę wejść. Ale już widzicie, wszystko się zaczyna. Białe domy z niebieskimi okiennicami. Strasznie to lubię, takie połączenie. Dobrze mi się kojarzy. Ale tu jest teraz tak pusto. Hello. Ja tu byłem ostatnio, to było tyle ludzi, że się przejść nie dało. Wiadomo, to nie jest sezon, no to doskonale to wiem. Ale tu turystów to na palcach jednej ręki można policzyć. Widzę na przykład dwóch, którzy idą, bo idą ubrani jakby było lato. Także od razu widać, że turyści, bo miejscowi to są w kurtkach, w czapkach, w długich spodniach. Idą turyści, a tam miejscowi. Pomyślcie to, ktoś patrzy przez okno, żeby określić jaka pogoda, ile stopni, jak wyjść. Nie da rady. No. Poland. Thank you so much. Ja wyglądam na Francuza? Chyba nie. W Francji to wiadomo co teraz. Wiadomo jak wygląda teraz prawdziwy Francuz. Raczej nie jest tego samego koloru skóry co ja. To pięknie wygląda. Habib. Hello. No do Habiba to ja raczej też nie jestem podobny. Są jacyś pojedynczy turyści. Dobra, przyjechałem do centrum, jestem pod Clock Tower. Czekajcie, muszę zobaczyć, muszę iść. Aha, w tą stronę. Miejsce, jak będziecie chcieli przyjechać do centrum, to nie jest typowo tam stary rynek i tak dalej. No to tu właśnie Clock Tower jest takim dobrym miejscem, żeby sobie tak zamówić, że to chcecie przyjechać, bo tam dalej to nie wiem, co by trzeba było powiedzieć. Ale stąd już jest sama fajna trasa, bo jeździcie takim fajnym deptakiem. Powiem, ale trochę śmieszne, jak to wszystko wyszło z tą deportacją i z aferą, która się w całym internecie stworzyła wobec tego, że polski podróżnik deportowany z Libii, no deportowany, to wiecie, no to mocno brzmi, deportowany, wiecie, jakbym nie wiadomo co zrobił. Tylko że ja nic nie zrobiłem, ale traktowali mnie jakbym zrobił. I to coś strasznego, a wcale tak nie było. No ale cóż, no widocznie tak miało być. Mama powiedziała, że tak miało być, bo nie wiadomo co by się tam wydarzyło. No i może to jest prawda. No jest tak jak przypuszczałem, że jak tu przyjadę, to normalnie wszędzie są rozłożone stoliki, krzesła, wszystkie restauracje pootwierane. No ale jest Ramadan. Czyli otwarte są tylko normalne sklepy, a wszystko inne zamknięte całkowicie. Fajnie na lotnisku właśnie w Libii mi powiedzieli,
Bo jak powiedzieli, że może ktoś po mnie przyjechać o 1 w nocy, to powiedziałem, że no, kto po mnie przyjedzie o 1 w nocy, to oni mówią, że to nie ma problemu, że teraz się żyje w nocy, bo jest Ramadan i nikt nie śpi. Też ciekawe to było. Już mnie zaczepiają. Ja tam chcę wcisnąć na siłę. Przed chwilą mnie zaczepił gościu i mówił, że to mam szczęście. Takie naprawdę mega, że dzisiaj jest akurat festiwal kwiatowy, z których robią których robią perfumy i akurat jest dzisiaj. Że ja z nim poszedł, to mi pokaże. Ja myślę, że głupiego znalazł. Nie, ale powiem wam, że tu... O, pani płacze, nie fajnie. Poza sezonem, znaczy poza sezonem, teraz jest Ramadan. Strasznie tak smutno, mało co się tu dzieje. Turystów to prawie w ogóle nie widuję. Główna brama wejściowa do Starego Miasta. Wiecie, ale też to fajnie wygląda. Tutaj oczywiście markecik. Stwierdziłem, że przyjdę tutaj, bo na markecie to zawsze coś się dzieje. I zawsze są jacyś ludzie. 16, a oni już zawijają wszystko, patrzcie, już pozamykane. Chyba zaraz po prostu, no aż tam nie ma po co tam iść. Zaraz po prostu chyba modlitwa i później zaczynają jeść. No, ale lipnie trafiłem, no szok po prostu. No ale to jest tak, że po prostu trzeba jechać do chaty i przyjechać tu później. Patrzcie, jaką ładną restaurację mamy tu na górze, w hotelu, gdzie się zatrzymałem. Pięknie wygląda. I tutaj od razu widok na morze. Od rana była słaba pogoda, nawet padało trochę. Teraz przed chwilą się zrobiło pięknie. Jak już trzeba na lotnisko jechać. Ja to się chyba nigdy nie nauczę. Na czas przychodzić. Znowu ostatnio wchodzę na pokład. O, patrzcie, jakie piękne chmury. Kolejny przystanek Algier. Stolica Algierii. Siemanko, jestem w Algierii już dokładnie. W stolicy, czyli w Algier, na lotnisku. Wszystko fajnie, sprawnie tutaj poszło z wizą. Za wizę musiałem zapłacić 75 euro za to, że w sumie na 5 dni tylko. Cena tam była w zależności od tego, ile się zostaje. Wiem, że nawet 150 kosztuje, bo nawet tyle myślałem, że tyle będę płacił. Czekam właśnie, aż ktoś mi otworzy tutaj drzwi. Open. O, dobra, już otwierałem. No, 138 na 193, które odwiedziłem podczas mojej podróży wojownika. Myślę, że w tym roku do 150 dobiję. Tak jest plan. Ale w tym roku też stawiam bardziej na przygodę niż po prostu na odwiedzanie nowych, bo bardzo dużo będzie tych, które już widziałem. Ale tak po prostu się układa trasa. No i mam je mój odebrać kierowca. Nie wiem, na pewno gdzieś czeka. Podobno nie mówią w ogóle po angielsku, także będzie ciekawie. Ja, chłopaki, bo mnie tym jeepem jedziemy do kempu, nie do hotelu. No i jesteśmy po środku pustyni. Będziemy składać nasz kemping tutaj. Raz, dwa i rozłożone. Niestety złe informacje są takie, że jest strasznie zła pogoda przez ostatnie 2 dni. Są cały czas burze i burza piaskowa i wszystko naraz. No i tak spaliśmy dzisiaj. Wschód słońca się robi właśnie. Pan już śniadanie rozkłada, będzie robił, znaczy kuchnię. No i wszędzie taka pustynia i góry. I tak przez kolejne parę dni podziwianie pięknych miejsc. Wczoraj w nocy w ogóle nam się auto zepsuło na środku pustyni, żeby było wesoło.
Szykuję śniadanko. Fajnie, fajnie. W ogóle nie mówiłem wam jeszcze, jak wygląda ekipa. Mamy pana kucharza, mamy jednego pana kierowcę, no i pana, który jest tutaj przewodnikiem moim, który mówi po angielsku na szczęście. Bo słyszałem, że może nie być nikogo, kto będzie mówił po angielsku. Parę dni spędzę w ciszy, a jednak się udało, także super. Patrzcie, jakie śniadanko ja wam przygotował. Jest kawka, jajka, dżemik i chleb. I dobrze, jeszcze namiot zostawiłem, już nie chowa przed słońcem. Zaczyna się już robić coraz cieplej. Już po 7. Dlaczego sam jem śniadanie? Ze względu na to, że Algieria jest krajem muzułmańskim. No i ponieważ chłopaki tutaj mają Ramadan teraz. Znaczy nie chłopaki, tylko dlatego, że ci, którzy są i mają głodówki cały dzień, dopiero mogą jeść, jak się zaczyna ściemniać. Czyli tak 18:30. Dobra, już powiedziałem chłopakom, że jak jesteśmy jeszcze tu niedaleko miasta, bo teraz ostatnie chwile jesteśmy tutaj blisko Dianet. No i później ruszamy już tak typowo już tylko w pustynię. W ogóle pytaj się, co chcę zobaczyć, czy bardziej mi chodzi o to, żeby zobaczyć wielkie wydmy, czy żeby zobaczyć wydmy i skały, czy góry. Ja mówię, że chcę zobaczyć wszystko to, co najładniejsze tu macie, bo tu jest pełno takich pięknych miejsc. No, ale im powiedziałem, ja chcę mieć taką chustę jak wy. A teraz zaczęli się śmiać, ja mówię tak, że dla Tauregów to jest bardzo... Tuaregów czy Tauregów? Nie wiem, jak to się wybawia. Później się zapytam. Powiedzieli, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć taką chustę. Ja mówię, no ja też, bo chcę chronić twarz, żeby mi nie zjarało. No i w ogóle to też spoko wygląda. No. To dobrze, jak będę wyglądał tak jak oni też. Patrzcie, jak dbają o swoje. Zobaczyli jakieś te plastikowe butelki. Zatrzymali się specjalnie pozbierać. Co mi się podoba. Patrzcie, jak piasek zasypuje w drogę. 4/5 tego kraju to Sahara. Dobra, jesteśmy w miejscowości Janet. Chciałem kupić chustę. A idę przymierzać. Taki kolor. Less than 3 meters, yeah? Yeah, less than 3 meters. Less than 3 meters is not enough. No, yeah, I know. 3 meters or more. More, yeah. So we will see this. Okay. Nie zostawiajcie mnie. Ojeju, to by nie było zabawne. Patrzcie, jak tam sobie jedno drzewko na górze tylko rośnie. Nie wiem, ale normalnie mam coś takiego, że tak lubię takie wyprawy na pustynię. I to tak mi się zaczęło w sumie od Namibii. Tam jak z Polem podróżowałem, pozdro mordo, to mi się to tak spodobało. Patrzcie, jak to jest pięknie. Pięknie i niebezpiecznie. O tym też trzeba pamiętać. Tutaj w tym regionie Janet żyje 50 000 ludzi ogólnie, podobno. Z czego 25 000 to mieszkańcy normalni tacy, którzy tutaj sobie żyją, a 25 to armia. Są to właśnie bazy. Ale pytałem się, to typowo ich. Nie ma tu baz z innych państw, baz wojskowych. No i ważną rzeczą jest też to, żebyście wiedzieli, ogólnie w Algierii żyje 45 milionów ludzi. Stolicą jest Algier. Jest to największy powierzchniowo kraj w Afryce i 10. największy na świecie. No ale prawie sama pustynia. Sahara, moi drodzy. Wow. Ale to wszystko tu wygląda. Niesamowite. Fajne dni się zapowiadają. Jeszcze trochę.
Jeszcze ciekawostka o Algierii, którą powinniście wiedzieć. Kolonizowali ją Francuzi. Także widać tu dalej jeszcze takie wpływy francuskie, bo na przykład na lotnisku celnicy mieli normalnie takie francuskie mundury. Dodatkowo mówią to po francusku i arabsku. W stolicy podobno widać cały czas jeszcze te wpływy francuskie, że ulice macie i po arabsku, i po francusku właśnie napisane. I kolejne dni, zero sygnału, zero internetu, tylko natura. Szczerze, trochę mi się to przyda, na pewno. No, powiem wam, że pięknie to wygląda. Przyjechaliśmy zobaczyć właśnie jakieś tu są skalne malunki. O, coś tu było. Some animals Yeah. make this call. Lizard, kind of lizard. So before we start, before I start to tell you, because here it's Okay. small rock art, but I want to give you like about the rock art. Okay. So first of all, the rock art is from the Stone Age, Okay. and the Stone Age is divided by three: the Old Stone Age, then the Medium Stone Age, and the New Stone Age. Okay. All the rock art is from the New Stone Age. In the New Stone Age, the archaeologists divide it for four periods. Okay. First period is the old period. It's about 8,000 BC, 8,000 BC till 5,000 BC, and they call it the period of the hunters. Mm-hmm. And we find it in the rock art. We found the people with the round head, and the animals. We find the big animals, big animals like elephant, giraffe, and cow, Okay. and all kind of cow. And that's all about the first period. Second period, they call it the period of shepherd or the period of cows. So in the second period, we found the people with the head like triangle, and also the people, they draw it very nice, and also the cow and the animals are very nice. Okay. And we find people live with the domestic animal. So it's the time where the people start domesticating animals. And the animals we found there, we found the same animals, but some with groups. And the period is from 5,000 BC till 3,000 BC. Then there is the third period. The third period is from 3,000 BC till 1,000 BC. And it's the period of horses. We find people live in families. They start live in families, not just couples or separate. So live in families, and also we found the animals. There is a horse. We found the horse, and the other animals the same, because it's still like savanna at that time. This place becomes savanna. And the fourth period is from 1000 BC till 0, and some archaeologists saying till now. Till now. So in the fourth period, it's the period of camel. The period of camel, it means the period of the dry of this place, and also the period of this place become the desert. So, and we find the camel and small animals like sheep, goats, and some like a hedgehog and some animals. And here there is in this place there is those women. They are women dancing. And they are from the third period. And how we know that they are women? Because here there is a hair of woman, and also this person, this is maybe man,
and he have a spear, and the spear he is holding the spear in a place not for hunting, it's for dancing. For dancing, okay. Yeah, and all here, but here, this one are his hunter. My opinion or my theory, I think that those women and those people, they are dancing like kind of thanking God for what they have. So because here there is a person who hands, so he have something in his hand, and this place was full of this rock art. So if we see everything, we can say that this is the message of this artist. But now we can't see everything. We see just this. I think for me it was like a place here they dance. It's not dancing for party. It's dancing for thanking God about what they have. Okej. Ostatnio takie coś to widziałem, jak byłem w tamtym roku w Somalilandzie. Tak, dokładnie tam. No. No, wyprawa do Somalii, Somalilandu i Djibouti była też ciekawa. Jak ktoś z Was jeszcze nie widział, bo są tu na pewno takie osoby, to polecam zobaczyć. Wiele było fajnych wypraw już. 138 kraj plus jeszcze 22 te tak w połowie uznawane lub nieuznawane. 160 krajów. Trochę jest. Dlaczego też tu nie jest tak gorąco, jakby się można było spodziewać? Ze względu na to, że po pierwsze jesteśmy na wysokości 1200 metrów, a w niektórych miejscach nawet do 2000 prawie dochodzi. Padało ostatnie 2 dni. Dzisiaj akurat mamy szczęście, jeszcze nie padał. Wczoraj na przykład zaczęło dopiero o 13. Jest dobry klimat. Dobra, idę tam na górę. Pytałem się, że też jak tutaj jest z wodą, czy ludziom wody nie brakuje. No wiecie, no, wszędzie pustynia. Ale podobno nie, że podobno tutaj są jakieś źródła wody 100 metrów pod ziemią. No i wody nie brakuje. No. Jest jej bardzo, bardzo dużo. Twierdzą, że najwięcej na świecie, największe te rezerwy wody tu są pod ziemią. No ale to samo słyszałem właśnie o Libii, że Kaddafi też znalazł te rezerwy. Chciał dostarczać ludziom za darmo wodę do kraju, nawet dookoła. No i później zbombardowali, bo komuś nie pasowało, żeby ludzie za darmo dostawali. Tak to było, podobno. So this tomb, they said it's a tomb of old people. Okay. And they said it's for someone in some like a very important person, like a king or a head of family. Okay. And they said also the national park of Tasil in Algiers. They said it's from the 4th period, so 1500 BC. So it's very old. And also they said that inside the grave there is a person and his property, all his property. Sometimes there is his slaves too. And also these people who make this grave or this tomb, they worship in the sun. They worship in the sun because the tomb is facing the sunrise in the morning. So they face in the all, or some people they said also that it's just sign of the east. So when you get lost in this place, you find the tomb, you know that this is the east. Just you know the east, you will know the west, north and south. Teraz musimy znaleźć coś, żeby było wieczorem na ognisko, żeby można było rozpalić, jak się ściemni.
Nic nie żyje dookoła, a much tyle, że po prostu szok. No i zaczyna się robić ciepło, trzeba przyznać. Jak jechaliśmy autem, właśnie było widać takie krzaki jak tutaj. Zauważyłem takie żółte jakby owoce, które przypominały jabłko, żółtego pomidora jakiegoś. I pytałem się właśnie, co to jest? Czy nadaje się to do jedzenia, w razie czego? Okej. Yeah, looks exactly like apple. Or like watermelon. Yeah, small because one. here Yeah. it's dry, it take this color, yellow color. But when it's wet, you find it green. Okay. And the same color as watermelon. Okay. And you say this is not good for it's not good for people for eating, It's yeah? not for eating. But some animal can eat this, like camel. No, the animal Nobody. today, nobody eat it. What is the taste of this? It's very bitter. Very bitter. Okay. Very bitter, yeah. Okay. Właśnie przed chwilą mi tłumaczył, że jak znajdą na pustyni gdzieś drzewo akacji, które to właśnie są takie, to co było wcześniej, to zawsze stamtąd się bierze drewno, bo jest najlepsze. Nie potrzeba wtedy żadnego innego, bo to się najlepiej pali. Okay, and you take these roots? These roots, we put these roots on fire Okay. and eat it. Okay, So, but we don't eat this not flour, flower, only root. only roots. The flower, like this, maybe later. You see the ant inside it. Here is the root. Popatrzcie, jak to wygląda w środku. O, muszka się zajada już pomału. Że zaczęło smażyć, to trzeba było przykryć twarz. No. Mówi, weź sobie to wieczorem, spróbujesz. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję, nic. Patrzcie, jak kupują teraz korzenie. Są też dobre na opał, nadają się, bo to są akurat już suche. Teraz dobre drewno. Znowu zatrzymaliśmy się w jednym miejscu. Tu też są jakieś malunki, patrzcie, tu jest żyrafa. Nie wiem, czy ją widzicie, ale ją widać w sumie w miarę dobrze. I to jest żyrafa. Tutaj jeszcze coś było. Jakieś kozice. Wiecie, objechaliśmy teraz już naprawdę piękny teren. Mega mi się to podoba. Sobie wyobrażę, co mógłbym tu dronem zrobić, no ale niestety do tego kraju jest zakaz totalny wwożenia dronów. Sprawdzali mi plecak parę razy na lotnisku. Chyba 4 razy wyświetlali. No i to jest właśnie to, co widziałem też na internecie, na różnych filmikach. Nagle wystające te skały. W Tajlandii mamy takie, tyle że wystają z wody, tutaj wystają z pustyni. Wystają z piasku. A tutaj coś z tym przypomina słonia. Widzicie słonia, cyk i trąba. Zobaczcie, nagrobek jakiegoś Włocha. Memoria i Matteo. 2008 rok zginął. Znaleźliśmy taką miejscówkę, żeby się zatrzymać, żeby zrobić dla mnie obiad. Trzeba odpocząć. Powiem wam, że aż trochę mi się głupio, że będę przy nich jadł i pił. Jak wiem, że oni nie mogą. Mają Ramadan. No ale z drugiej strony, wiecie, na mnie to nie obowiązuje. No ale i tak jakoś mi głupio. No ale trudno. Strasznie mi się chce pić i jeść i nie ma wyjścia. Rozkładamy to wszystko. Zaraz kucharz będzie gotował. Tutaj będzie jeszcze miejsce do relaksu później.
Fajna przygoda, naprawdę. Podoba mi się. Ale tu jest much wszędzie, po prostu szok. Kuchnię rozkładają chłopaki już. Trochę mi to przypomina w sumie pustynię, jak byliśmy na Wadi Rum w Jordanii. W sumie było podobnie. Też tam było świetnie. Jak ktoś się zastanawia, czy się nie wybrać na Wadi Rum do Jordanii, bardzo polecam. Coś niesamowitego, jeszcze jak spaliśmy w ogóle pod gołym niebem. Hotel 1000 gwiazd, jak to mówią. Ognisko i wieczorem i rano. Super było. Tak, chłopaki sałatki przygotowali dla mnie. Makarony z mięsem. Bardzo dobre. Tylko te muchy tu. No, jesteśmy już znaczy ja jestem po obiadku. Oni niestety nie mogą jeść i pić. Chwilę mamy przerwy, bo teraz była najcieplejsza pora dnia, także schowaliśmy się. No i za niedługo ruszamy dalej w trasę. Ogólnie trafiłem naprawdę na świetną ekipę. Jestem bardzo zadowolony. Co chwilę coś tam ciekawego się dowiem. Przed chwilą rozmawialiśmy o tych czasach właśnie, jak, jak kolonizowali Francuzi te tereny. Naprawdę fajnie. Coś z tego wyjazdu na pewno fajnego wyciągnę. Dobra, teraz zostawiamy furę. Idziemy z buta gdzieś nad jakieś jezioro. No, traska się ciekawa zapowiada. Takimi skałami tam będziemy szli. Są podobno dwa jeziora. Idziemy najpierw na pierwsze i powiedzieli, że jak będzie mi się chciało, to pójdziemy jeszcze na drugie. Ale zobaczymy. Bo się dość ciepło robi. Znaczy już się zrobiło. Jest 14. O, i patrzcie, tak wygląda jeziorko. Dobra, wspinaczka. Idziemy zobaczyć jeszcze drugie jezioro. Czy to bezpieczne? 50-50. Szczególnie w takim obuwiu. Dobra, to raczej 75 do 25. Patrzcie to. Trzeba się trzymać i po krawędzi. No cóż. No i jest drugie. Powiem wam, że no tam to przejście nie było mądre. Przez chwilę się zastanowiłem, czy iść. No jezioro na środku pustyni. Pomiędzy skałami to jest coś. Ale to po prostu źródło tu gdzieś jest. I stąd ta woda. I oni mówią, że normalnie się tu przychodzą ludzie kąpać. Inni mogą pić tą wodę, znaczy nie ja, ale oni. Ciekawe. Śmieszne, bo jak tutaj jechaliśmy, to opowiadali mi o takiej roślinie, której już po prostu nie da się nigdzie zobaczyć, którą używali tam do czegoś i tak dalej. Przyszliśmy tutaj, oni mówią tak, o kurde, ta roślina jest. I zaczęli wszędzie, gdzie tylko się pojawiło, zaczęli to zrywać. Bo tego używamy jako jakieś przyprawy, coś tam, no mówią, że naprawdę mamy farta, że to znaleźliśmy. Ale jak się nazywa? Niestety wam nie powiem. Ale jak spróbowałem jej, to znałem ten smak. Teraz znaleźli jakiś owoc, który właśnie zbierają wszystkie, które się da, bo podobno są bardzo dobre na gardło, jak się to je.
Oh shit. Dobra, dojechaliśmy do miejsca, gdzie można zobaczyć, jak nomadzi tutaj żyją. To są, nie są tacy nomadzi, że się przemieszczają i że się cały czas przemieszczają. Ci tutaj są podobno na stałe, po prostu nauczyli się życia na pustyni, no i sobie tutaj mieszkają. Jesteśmy naprawdę pośrodku niczego. Jechaliśmy przez tą pustynię, i nagle dwie wioski, jedna tutaj, a druga tam. A my tutaj się będziemy rozkładać pod tym drzewem na noc. To będzie nasza baza, ale i tak jeszcze zostawiamy teraz rzeczy i jedziemy na Wydmy. Czy kucharz zostaje? Kucharz będzie robił kolację. Chłopaki muszą zaraz zjeść, znaczy za 2 godziny, no bo cały dzień się głodzą. Także kucharz będzie robił, a my jedziemy dalej. Chłopaki mają modlitwę. 17:20, za godzinę zachód słońca. Moja ekipa została tam. Znaczy pół ekipy, bo kucharz został gotować. Ja woda. Wchodzę na Wydmę i czekam na zachód. Wiecie co stwierdziłem? Co ja zachody nie widziałem słońca, a chłopy głodne. Oni od 4 rano zjedli, bo mi mówili, że jedzą teraz o 4 rano. Modlą się, idą spać jeszcze na chwilę i dopiero o 6:30 jak słońce zajdzie. Także nie będę ich męczył, wracam. Powiem, że na zachód jeszcze przyjdzie czas. No i wróciliśmy już do naszego obozowiska. Golden Hour się robi. Nie czekałem, tak jak wam mówiłem. W sumie się też ucieszyli. Tutaj dzisiaj śpimy. No i tak, tu mamy miejscówkę na wieczorną kolację. Ognisko będzie. Tam już w kuchni kończy kucharz robić. A tu mój namiot już gotowy. Stwierdziłem, że rozłożę szybciej, żeby po kolacji po prostu iść poczytać książkę. Zobaczcie. Wszystko już się smaży, prawie gotowe. O. Tu jeszcze suszone owoce i migdały. Pyszne będzie. How you call for this? Takadort. Takadort, yes? Yeah, takadort. Dobra, dostałem coś na spróbowanie. To jest typowo tutaj właśnie tuaregów, coś słodkiego, podobno. Pycha. To jest z fig robione. Really good. I like it. Very, very good. And there is another option. No i zaczęliśmy kolację od słodkości. Tu są figi z orzechami zmielone na sucho. Bardzo spoko jak chałwa. Tutaj podsmażone owoce i orzechy. Tylko suszone owoce. Figi. Jeszcze to coś specjalnego. O! I to właśnie. Wszystko bardzo dobre. No i zaraz się bierzemy za kolację. Klimacik świetny. Mamy zupkę.
What is this? How you call for this? This is burak. Ah, burak. Okay. Yeah, and this is soup, wheat soup. Okay. Wheat. Dobra, no to zaczynamy kolację. No, kolacja zjedzona. Hotel pod 1000 gwiazd. Pięknie się świeci wszystko. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Dajcie znać, jak podobało wam się południe Algierii. Pozdrawiam.